Zapewne pamiętamy wciąż emocje towarzyszące ogłoszeniu wyników projektu poznania genomu ludzkiego. Ten wieloośrodkowy projekt trwał ponad 10 lat i kosztował kilka miliardów dolarów. Pomimo oczekiwań, jego rezultat nie przełożył się natychmiast na nowe odkrycia w biologii i medycynie. Do tego potrzebne było porównanie ze sobą tysięcy genomów osób zdrowych oraz cierpiących na różne choroby. Stało się to możliwe dzięki kilku rewolucjom technologicznym, które miały miejsce na początku naszego wieku. Jedno z nich jest sekwencjonowanie nowej generacji. Technika ta pozwala na poznanie ludzkiego genomu w ciągu kilku dni, przy koszcie niewiele przekraczającym $1000. Do rozpoznania podłoża molekularnego choroby często wystarcza jednak sekwencjonowanie fragmentów genomu. Jest to nadal znacznie wydajniejsze niż stara metoda sangerowska, a ilość danych uzyskanych z poznania tych fragmentów jest nadal imponująca. W Ośrodku Genomiki Medycznej Omikron na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie prowadzimy m.in. badania oparte o sekwencjonowanie fragmentów genomu. Jeśli dane kliniczne pacjenta nie sugerują, które miejsca w genomie są najbardziej podejrzane, wówczas proponujemy sekwencjonowanie panelu kilku tysięcy genów związanych z chorobami o dziedziczeniu mendlowskim. Porównując DNA osoby chorej i jej rodziców lub DNA z guza nowotworowego i sąsiadującej z nim zdrowej tkanki, możemy znaleźć mutacje o istotnym wpływie na rozwój choroby. Gdy hipoteza badawcza pozwala ograniczyć interesujący nas obszar genomu, wówczas stosujemy wychwyt fragmentów DNA poprzez hybrydyzację z oligonukleotydami. Zazwyczaj w ten sposób badamy jednocześnie kilkadziesiąt do kilkuset loci genowych. W okresie trwania typowego projektu badawczego tą metodą poznajemy sekwencję określonych genów u setek osób. Jeśli istnieje silne prawdopodobieństwo, że niewielka liczba genów odpowiada za chorobę, namnażamy DNA w reakcji łańcuchowej polimerazy i sekwencjonujemy powstałe amplikony. Ta metoda najbardziej przypomina stare sekwencjonowanie sangerowskie, lecz w ten sposób możemy poznać w jednym czasie sekwencję kilkunastu genów u setek osób. Sekwencjonowanie nowej generacji umożliwia także analizę RNA. Przykładem może być badanie genów fuzyjnych, które pobudzają proliferację komórek nowotworowych. Sekwencjonowanie transkryptów dotyczących wybranego szlaku metabolicznego lub sygnalizacyjnego pozwala na wgląd w dynamikę toczącego się procesu chorobowego poprzez uwzględnienie zmian w czasie. Interesującą możliwością badawczą jest poszukiwanie markerów zmiany stanu chorobowego, np. skuteczności i bezpieczeństwa stosowanych leków i pojawiania się przerzutów nowotworowych. Takimi stabilnymi markerami są mikroRNA. Ich badanie w płynach ustrojowych zostało nazwane płynną biopsją. Sekwencjonowanie jest najlepszą możliwością poznania ich wpływu na procesy biologiczne, gdyż umożliwia odkrycie nawet nieznanych dotychczas mikroRNA. Współczesna genomika oprócz sekwencjonowania nowej generacji korzysta nadal z rewolucji technologicznej, z przełomu obecnego wieku, czyli z badań mikromacierzowych. W wielu przypadkach jest to tańsza alternatywa w stosunku do sekwencjonowania, ale wciąż dostarczająca wielu użytecznych informacji. W ośrodku Omikron używamy mikromacierzy do badania ekspresji tysięcy genów, genotypowania setek tysięcy polimorfizmów, ustalania wzorca metylacji oraz zmian cytogenetycznych. Jest to metoda o dużej przepustowości, w której problemu nie stanowi badanie kilkudziesięciu próbek jednocześnie. W ciągu roku można więc zbadać nawet tysiące próbek. Bardzo istotne informacje wnosi analiza proteomu, gdyż modyfikacje kwasów nukleinowych często zmieniają skład i funkcję białek. Istotne są też modyfikacje posttranslacyjne. Stosowanie spektrometrii mas sprzężonej z chromatografią cieczową pozwala na przykład na analizę głębokiego proteomu, czyli białek obecnych w próbce w niewielkich ilościach. Już sama objętość danych wygenerowanych przez nasze eksperymenty czyni analizę niemałym wyzwaniem. Wymaga nas specjalistycznej wiedzy i dużego doświadczenia w pracy z komputerami. Zadania też nie ułatwia wyjątkowo dynamiczne tempo rozwoju technologii biomolekularnej informatycznej. Najlepsze narzędzia powstają jako otwarte oprogramowanie, zwykle na systemy Linuxowe. Średni czas życia takiego oprogramowania wynosi zwykle 2-3 lata. Często algorytmy zostają zastąpione nowymi, zanim poprzednie zostaną dopracowane. Jednak te wyzwania czynią bioinformatykę interesującą. Ośrodek Genomiki Medycznej Omikron uczestniczy w badaniach naukowych od fazy projektowania eksperymentów poprzez działania laboratoryjne aż do analizy uzyskanych wyników oraz ich interpretacji w kontekście biologicznym. Zapraszamy do współpracy.
we wszystkich wspomnianych obszarach naukowych.